Lekcja pod tytułem Równania wielomianowe – podstawowe metody rozwiązywania. Przed tym filmem radzę obejrzeć film pod tytułem Rozkład wielomianów na czynniki. Natomiast jeżeli jesteś zainteresowana bądź zainteresowany zaawansowanymi metodami rozwiązywania, no to oczywiście też czeka na Ciebie już gotowy film na ten temat. A my zaczynamy bieżącą lekcję. Podstawowe metody rozwiązywania równań wielomianowych. Po pierwsze wyjaśnijmy sobie, co to jest równanie wielomianowe. To jest takie równanie, które można sprowadzić do takiej postaci, gdzie po lewej stronie jest wielomian, a po prawej jest po prostu zero. I teraz jeszcze pewne nazewnictwo. Otóż rozwiązania równania wielomianowego nazywamy pierwiastkami. Oczywiście nie mylimy tego ze zwykłym pierwiastkowaniem. Po prostu tak się przyjęło. Tak nazywamy te rozwiązania. Możemy mówić rozwiązania równania wielomianowego albo pierwiastki równania wielomianowego i mamy na myśli to samo. Teraz jaka jest procedura? Otóż tutaj ją wypisałem w kilku krokach i będę ją na Twoich oczach realizował. Procedura obliczania pierwiastków, czyli rozwiązywania równań wielomianowych, jest następująca. Pierwsza sprawa. Przenosimy wszystkie wyrażenia na lewą stronę, no bo przed chwilą zdefiniowałem, co to jest równanie. Po lewej stronie mają być wszystkie wyrażenia, a po prawej 0. Ktoś powie, jak wolę na odwrót? No to oczywiście też tak może być, że po lewej 0, po prawej wyrażenie, ale przyjęło się i tak we wszystkich podręcznikach jest od lat, że 0 jest po prawej stronie, więc i my tak będziemy robili. Więc realizujemy sobie punkt pierwszy. Wszystkie wyrażenia na lewą stronę. Zobacz, tu na dole przygotowałem kilka wielomianów. No i zacznę od lewej. Ten pierwszy od lewej. Mam przenieść wszystko na lewą stronę, czyli po przeniesieniu co mam? 9x minus 3x dodać 12 równa się 0. Oczywiście jeszcze to uporządkuję. 9x minus 3x to jest 6x, dodać 12 równa się 0. Teraz kolejny wielomian, ten po środku. Przeniosę sobie na lewą stronę, czyli po przeniesieniu mam dodać 7x kwadrat minus 15x równa się 0. Porządkuję 2x kwadrat, 7x kwadrat to jest razem 9x kwadrat, minus 15x przepisuję, minus 6 równa się 0. Mam już ładnie uporządkowany wielomian. No i teraz ten ostatni po prawej stronie to samo, przenoszę wszystko na lewo. Najpierw przepiszę to, co już jest, a teraz przenoszę. Czyli mam minus 4x kwadrat minus 5x równa się 0. Porządkuję. Od lewej ma być najwyższa potęga, czyli 4x do trzeciej. Minus 4x kwadrat. Tu mamy 1x, tu jest minus 5, czyli minus 4x równa się 0. Ok, krok pierwszy wykonany. To teraz krok drugi mówi tak. Spójrz na stopień wielomianu, który otrzymałeś. Jeżeli otrzymaliśmy wielomian maksymalnie drugiego stopnia, to rozwiązujemy go znanymi metodami. Zobacz, tutaj mamy wielomian pierwszego stopnia, czyli tak naprawdę równanie liniowe. Tu mamy wielomian drugiego stopnia, czyli równanie kwadratowe. To możemy od razu to sobie rozwiązać. Zrobię trochę więcej miejsca i rozwiążę. Rozwiązuję najpierw równanie liniowe, czyli mam 6x, 12 przenoszę na drugą stronę. Teraz dzielę obie strony przez 6 i dostaję x równe minus 2. A więc rozwiązaniem tego równania są takie xy, które należą do jednoelementowego zbioru zawierającego minus 2. No, może ładnie to napiszę, bo te klamerki mi takie wyszły nijakie. A ty to musisz w przyszłości ładnie pisać, że to są xy należące, to jest klamerka, początek zbioru i oczywiście minus 2, nie minus 1 i klamerka, koniec zbioru. O, to jest rozwiązanie. W przypadku pierwszego, przypadek drugi, no zwykłe równanie kwadratowe, no to trzeba policzyć deltę, pozwoli, że nie będę rozpisywał, tylko od razu wypiszę, że ona jest równa 441, czyli większa od 0, czyli są dwa pierwiastki. Jak policzyłem pierwszy pierwiastek, czyli rozwiązanie równania kwadratowego, to jest to samo. Rozwiązanie, pierwiastek, o tym samym mówimy. To wyszło mi minus 1/3. Jak policzyłem drugi pierwiastek, wyszło mi 2. Czyli tutaj rozwiązaniami tego
równania kwadratowego, czyli wielomianu stopnia drugiego, bo to jest to samo. Wielomian stopnia drugiego, równanie kwadratowe, to samo. To rozwiązaniami są takie xy, które należą do zbioru dwuelementowego. Jednym elementem jest minus 1/3, a drugim elementem jest 2. OK. A teraz popatrzmy z powrotem na te polecenia. Jeżeli otrzymaliśmy wielomian stopnia większego niż 2, a tutaj w tym miejscu, tu mamy wielomian stopnia trzeciego, no bo najwyższa potęga jest 3, to co wtedy mamy robić? I to jest przedmiotem tej lekcji tak naprawdę, bo to, co zrobiłem do tej pory, to już umiałeś. Tego będę za chwilę uczył. Jeżeli wielomian jest w postaci iloczynowej lub da się do niej przekształcić, to przyrównamy każdy człon do zera i rozwiążemy proste równania. Będę to za chwilę pokazywał. Jeżeli wielomian jest w postaci sprowadzalnej do równania kwadratowego, to rozwiązujemy to przez podstawienie. Też to pokażę. Natomiast w pozostałych przypadkach, jeżeli nie da się zastosować ani metody A, ani metody B, no to wtedy trzeba będzie sięgnąć do metod zaawansowanych, a to już opisuję w drugim filmie, czyli zaawansowane metody rozwiązywania. Czyli teraz się skupię na tej sytuacji, kiedy wielomian jest w postaci iloczynowej lub sprowadzimy do niej, i w tej sytuacji, kiedy wielomian jest w postaci sprowadzalnej do równania kwadratowego, przez tak zwane podstawienie. Też cię tego za chwilę nauczę. No dobra, no to zaczynamy teraz już na serio, można powiedzieć, tą lekcję, bo zabierzemy się za temat postaci iloczynowej i co z tego wynika. No to naprzód. Rozwiązywanie równań wielomianowych wtedy, kiedy mamy je w postaci iloczynowej. Otóż jeżeli wielomian jest w postaci iloczynowej, albo da się do niej przekształcić, o czym będę opowiadał za kilka minut, jak robimy te przekształcenia, więc jeżeli jest w postaci iloczynowej, tu pokazałem taki pierwszy przykład, to rozwiązujemy przyrównując każdy człon iloczynu do zera. Dlaczego? Jeżeli ten pierwszy człon oznaczymy sobie jako A, kolejny jako B, kolejny jako C, czyli mamy tak symbolicznie A razy B razy C równa się 0, to kiedy taki iloczyn się zeruje? Kiedy albo A, albo B, albo C jest równe 0, czyli sytuacja jest taka, że ten iloczyn jest równy 0, kiedy A jest równe 0 lub B jest równe 0 lub C jest równe 0. No to teraz idźmy tym tropem. A to jest 2x minus 1 równe 0 ma być. No to rozwiązuję. To jest proste równanie liniowe, więc przerzucam jedynkę na prawą stronę i mam 1. Teraz dzielę obie strony przez 2 i wychodzi mi x równe 1/2. Czyli A, innymi słowy, ten człon, cały ten nawias, jest równy 0, kiedy x jest równe 1/2. No a teraz druga sytuacja, czyli b równe 0. B to było x plus 2 równe 0. Dwójkę przenoszę na drugą stronę i wychodzi mi minus 2. Czyli człon b się wyzeruje, kiedy xy będą równe minus 2. A teraz człon c przypisuję. C to jest 3x minus 5 równa się 0. Piątkę przerzucam na prawo, czyli mam 3x równe 5. Dzielę obie strony przez 3, to mam x równe 5/3. Można to elegancko napisać po prostu 1 i 2/3. Czyli człon C się wyzeruje, gdy xy będą równe 1 i 2/3. Czyli tu wszędzie zachodzi lub. Każda z tej sytuacji, ta sytuacja lub ta sytuacja lub ta sytuacja, to jest tak naprawdę pierwiastek. Każde z tych rozwiązań, to i to jest pierwiastkiem tego wielomianu, czyli wyzeruje ten wielomian. A o to nam chodzi. Czyli ostatecznie rozwiązaniem całego tego wielomianu to są takie xy, które należą do zbioru trójelementowego. Tu jak zwykle od najmniejszej. Najmniejsze to jest minus 2, później jest 1/2 i 1 i 2/3. I to jest rozwiązanie całego tego wielomianu, całości tego wielomianu. Dlatego sprowadzamy do postaci iloczynowej, bo widzisz, w tej postaci iloczynowej my zazwyczaj te
czynniki, te składniki w nawiasie będą proste, to będą maksymalnie równania drugiego stopnia, o czym się przekonasz. Albo liniowe, tak jak tutaj, a rozwiązanie tego rodzaju sytuacji jest banalne. To już umie uczeń z podstawówki, no ale popatrzmy na kolejne przykłady. Proszę bardzo, oto kolejny przykład. Czyli tutaj mamy a, pierwszy człon to jest a, drugi człon ten w nawiasie to jest b. Czyli a równe 0 lub, już będę pisał taki symbol, mam nadzieję znany Ci, to oznacza lub, b jest równe 0. No to wypisuję, że 3x równa się 0. No, dzielę obie strony przez 3, czyli x równa się 0. Pierwsze rozwiązanie lub, i teraz przepisuję drugi człon, czyli b, 2x dodać 3 przyrównane do 0. Trójkę przenoszę na drugą stronę i mam minus 3. Dzielę obie strony przez 2 i mam x równe minus 3 drugie, czyli minus 1 i 1 druga. Ten x zeruje ten drugi człon, czyli ostateczne rozwiązanie to są takie xy tego całego wielomianu, które należą do zbioru dwuelementowego. Pierwszym elementem jest minus 1 i 1 druga, a drugim jest 0. Zawsze pamiętasz, wypisując, to tak przy okazji, wypisując kolejne elementy, zawsze piszemy od najmniejszego. No, mniejsze jest minus 1 i 1 druga od 0, prawda? To jest rozwiązanie tego wielomianu. Znowu ta postać iloczynowa radykalnie ułatwiła nam życie. Jeszcze dwa przykłady sobie zrobimy. Trzeci przykład to jest a, to jest b, czyli a równe 0 to nic innego jak 3x do kwadratu równe 0. Wypiszmy sobie lub. b jest równe 0, czyli 2x plus 3 równe 0. No to rozwiązuję. Najpierw a. Dzielę obie strony przez 3 i dostaję x kwadrat równe 0. Teraz pierwiastek z obu stron to mam x, pierwiastek z 0 to jest 0. No, chyba tego nie trzeba tłumaczyć i to jest rozwiązanie pierwszego członu, a teraz idę na prawo. 2x plus 3 równe 0. Przerzucam 3 na drugą stronę, mam minus 3. Dzielę obie strony przez 2 i mam x równe minus 3 drugie, czyli minus 1 i 1 druga. Czyli ostatecznie, no bo wszędzie tutaj jest lub, x rozwiązaniem całości jest x, który należy do zbioru dwuelementowego. Minus 1 i 1 druga, 0. Znowu postać iloczynowa ułatwiła życie. I teraz jeszcze jeden przykład. Proszę bardzo, oto on. W tym nawiasie jest nasze a, w tym nawiasie jest nasze b. Czyli mamy tak, a równe 0, czyli x minus 2 równe 0, czyli x równe 2. Teraz b równe 0, no tu będzie troszkę więcej roboty, bo to jest x kwadrat minus 4x dodać 3 równe 0. No mamy równanie kwadratowe, no to trzeba policzyć tutaj deltę. Delta ile mi wyszła? Już pozwolisz, nie będę tego rozpisywał. Policzyłem deltę i wyszła mi 4, czyli delta jest większa od 0. A więc są dwa rozwiązania tego równania kwadratowego. Pierwsze z nich na roboczo oznaczę x1, wyszło mi 1. Drugie z nich oznaczę je x2, wyszło mi 3. Więc 1 i 3 zeruje ten wielomian. Więc ostatecznie rozwiązaniem całości są takie xy, które należą do zbioru i wypisujemy od najmniejszej wartości 1, 2, 3. To są rozwiązania tego wielomianu w postaci iloczynowej. Jak widzisz, nawet jeżeli jednym z elementów tutaj to było b, jest równanie kwadratowe, no to żaden problem, też sobie z tym znakomicie radzimy. Mam nadzieję, że już się przekonałeś, że postać iloczynowa jest naszym przyjacielem. Jak mamy postać iloczynową, to nie mamy problemu. A teraz przypomnę, choć w poprzednim filmie pokazywałem tam na bardzo wielu przykładach, to teraz pokrótce pokażę, jak przechodzić do postaci iloczynowej w kolejnych częściach tego filmu. Ale to będą krótkie, dwa przykłady dla każdego z takich kroków, jak to robić. Jeżeli interesuje Cię więcej, to ponad 30 przykładów zrobiłem w poprzednim filmie. Do dzieła.
Pierwsza metoda, jak uzyskać postać iloczynową przez wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias. Tutaj są tak naprawdę 4 kroki. Popatrz, mamy wielomian, ten 6x do trzeciej plus 9x do kwadratu i krok pierwszy, znajdź największy wspólny dzielnik. Jakie tutaj liczby występują? 6 i 9. W takim razie największy wspólny dzielnik obu tych liczb to jest oczywiście 3. Krok drugi, znajdź najwyższą wspólną potęgę. Jakie tutaj mamy potęgi? Tak, przy pierwszym elemencie mamy x do trzeciej, mogę to napisać jako x razy x kwadrat, no a drugi to jest x kwadrat. Jaka jest najwyższa wspólna? X kwadrat. Więc najwyższa wspólna potęga zmiennej to jest x kwadrat. Zatem wspólny czynnik, ja to sobie oznaczam jako WC, proszę się nie śmiać, no to jest pierwsze razy drugie, czyli największy wspólny dzielnik razy najwyższa wspólna potęga. W naszym wypadku 3 razy x kwadrat. To jest wspólny czynnik, który wyłączymy sobie przed nawias. No to wyłączmy teraz. Skoro już to mam, no to przechodzę do kroku trzeciego. Ich iloczyn wyłącz przed nawias. Iloczyn już mam tutaj i teraz wyłączę to przed nawias, czyli to 6x do trzeciej plus 9x kwadrat. Wyłączam przed nawias, piszę 3x kwadrat, a w nawiasie, to mówi krok czwarty, podziel wszystkie składniki oryginalnego wielomianu, no przez ten czynnik. No to dzielę. Oryginalny wielomian miał tak, 6x do trzeciej mam podzielić przez wspólny czynnik, czyli przez 3x kwadrat. Oczywiście można to robić w pamięci. Ja tutaj rozpisuję, żebyś dobrze widział. 9x do kwadratu przez 3x kwadrat. Teraz przepisuję sobie to, co przed nawiasem, a w nawiasie skracam. Jak skracam, to mamy tak. Szóstkę jak z trójką skracam, to mam 2. X do trzeciej z x kwadrat, jak skrócę, to po prostu zostało mi x. Dodać. Dziewiątkę jak z trójką skrócę, to mam 3. X kwadrat w całości się z x kwadrat skraca, czyli dostałem taką oto postać. I to jest właśnie, masz gotową postać iloczynową. Czyli ten wyjściowy zamieniłem na następującą postać iloczynową. 3x kwadrat 2x plus 3. A teraz to my już wiemy, co z tym zrobić. Jak rozwiązać taki wielomian w postaci iloczynowej. No to proszę bardzo, rozwiązujemy go. Wypiszę go tutaj, tylko teraz przechodzę jakby do drugiego kroku. Teraz już mam takie zadanie. Masz postać iloczynową. Tą, którą przed chwilą uzyskałaś. No i rozwiąż. No to rozwiązuję tymi samymi metodami, co poprzednio. To jest nasze a, to jest nasze b, czyli a równe 0 to jest nic innego jak 3x do kwadratu równe 0. b równe 0 to jest nic innego jak 2x plus 3 równe 0. Rozwiązujemy sobie. Jeszcze troszkę więcej sobie miejsca zrobię. To jest to lub a równe 0 lub b równe 0. 3x do kwadratu. Dzielę obie strony przez 3. Już przez to przechodziliśmy, ale zrobię to. Dostaję 0. Liczę pierwiastek i ostatecznie dostaję 0. To jest pierwsze. Lub, teraz to po prawej, 2x plus 3. Trójkę przerzucam na prawo, to mam 2x równe minus 3. Dzielę przez obie strony przez 2, to mam x równe minus 3 drugie. Jak to woli, może zapisać minus 1 i 1 druga. Więc ostatecznym rozwiązaniem są te xy, które należą do zbioru dwuelementowego. Minus 1 i 1 druga, pierwszy element, 0 jest drugim elementem. To jest rozwiązanie tego wyjściowego wielomianu, tego tutaj, które uzyskaliśmy dzięki temu, że przeszliśmy, wyłączając wspólny czynnik przed nawias, do postaci iloczynowej. Zróbmy jeszcze jeden taki przykład dla utrwalenia. Proszę, drugi przykład, już taki trochę bardziej skomplikowany, ale też sobie poradzimy. Popatrzmy, jakie tutaj mamy liczby. Mamy tak, jedynkę przy pierwszym x do czwartej, później jest piątka i szóstka. No to największy wspólny dzielnik tych trzech liczb to jest oczywiście 1. Nie da się inaczej. A teraz jak jest z tymi zmiennymi? Mamy tak, x do czwartej mogę rozpisać jako x do drugiej razy x do drugiej. X do trzeciej mogę rozpisać jako x razy x do drugiej. No i ostatnim mam x do drugiej, czyli
x do drugiej jest tym wspólną potęgą zmiennej, więc najwyższa wspólna potęga zmiennej to jest x do drugiej. A więc czynnik, czyli WC, to jest 1 razy x do drugiej. Już napiszę po prostu x do drugiej, daruję sobie to wpisywanie 1. A więc x do drugiej mogę wyłączyć przed nawias. No to wyłączam, proszę bardzo, mamy coś takiego. Najpierw przepiszę ten wielomian plus, może na czarno, tam też to robiłem na czarno, więc i tym razem też tak zrobię. Przepisuję nasz wielomian i teraz wyłączam przed nawias, czyli wyłączam x kwadrat przed nawias, to co mi zostaje w nawiasie? Oczywiście, tutaj mam podzielić. Już chciałem to zrobić w pamięci, ale już będę konsekwentny. Poprzednio zrobiłem na Twoich oczach, to i teraz też. Czyli każdy z tych elementów dzielę przez wspólny czynnik. Tu jest do trzeciej przez x kwadrat minus 6x kwadrat podzielić przez x kwadrat. Co dostanę? Przed nawiasem oczywiście x kwadrat. X do czwartej z x kwadrat się skraca do x kwadrat. Dodać. Piątkę mogę spokojnie przepisać. 5x do trzeciej przez x kwadrat zostaje mi x. Minus, tu się xy kwadraty skracają, zostaje 6. No i mam podobną sytuację jak poprzednio. Mam już postać iloczynową, to jest pierwszy element, to jest drugi element, równanie kwadratowe i tak samo jak poprzednio to rozwiążemy. Czyli wypiszę to sobie tutaj. Znowu zmienię kolorek, bo przechodzę do drugiej fazy. Teraz już rozwiązuję, wyłączyłem wspólny czynnik, to teraz rozwiązuję ten wielomian, który już otrzymałem w postaci iloczynowej. No to rozwiązujemy. To jest nasze a, to jest nasze b, czyli a równe 0 to jest nic innego jak x do kwadratu równe 0, czyli po prostu x równe 0. Lub, no i teraz niestety tu znowu będzie delta, no bo ten drugi człon to jest równanie kwadratowe. No to liczymy deltę. Jak policzyłem, wyszła mi 49, czyli większa od 0, a więc są dwa rozwiązania. Pierwsze wyszło mi minus 6, drugie wyszło mi 1. A więc ostatecznie, no bo pamiętamy, to lub to zeruje cały ten wielomian. A więc ostatecznie odpowiedzią są takie xy, które należą do zbioru. Pierwszym elementem jest minus 6, później 0, później 1. Każdy z tych xów, ten lub ten, zeruje nasz wielomian, a więc jest pierwiastkiem, jak kto woli, rozwiązaniem tego wielomianu. Tak oto dzięki wyłączaniu wspólnego czynnika przed nawias udało nam się dwukrotnie uzyskać postać iloczynową, no i później spokojnie już ją rozwiązaliśmy. Teraz poznaj drugą technikę, przedstawić Ci drugą technikę przekształcania wielomianu do postaci iloczynowej. Do dzieła. Metoda druga, gdzie postać iloczynową będziemy uzyskiwać przez zastosowanie wzorów skróconego mnożenia. Popatrz, wypisałem Ci tutaj znane Ci wzory skróconego mnożenia, ale dwukolorowo. Dlaczego? Bo zasada jest taka, jak masz wielomian, który musisz rozwiązać, to szukasz, do której wersji zielonej wzoru skróconego mnożenia ten wielomian jest podobny. Jeżeli to Ci się uda, to wtedy zamieniasz na wersję czerwoną. No bo zobacz, wszystkie wersje czerwone to są tak naprawdę postaci iloczynowe. Przećwiczmy to sobie na dwóch przykładach. Proszę bardzo, tu mam pierwszy przykład. Mamy oto taki wielomian x do trzeciej plus 27. A to jest podobne, to wygląda jak a do trzeciej plus b do trzeciej, czyli ten wzór skróconego mnożenia, ten tutaj. Gdzie a do trzeciej to jest x do trzeciej, czyli a to jest x, b do trzeciej to jest 27, czyli b to jest 3, no bo 3 do trzeciej to 27. Czyli wersję zieloną, tą, którą jesteśmy, to jest jakby odpowiednik naszej wersji zielonej, zamieniamy na tą wersję, na wersję czerwoną, odpowiednio podstawiając pod a x, pod b trójkę. No to zrobię to teraz, czyli nasz x do trzeciej plus 27 zamieni się zgodnie z tą wersją czerwoną na następujący zapis. A plus b, a to jest x, plus b to jest 3, a w drugim nawiasie mamy a kwadrat, czyli x do kwadratu, minus a razy b
czyli 3 razy x, 3x, plus b kwadrat 3 do kwadratu to jest 9. Proszę bardzo, dostaliśmy wersję iloczynową. A z nią to my już wiemy, co mamy zrobić. No to rozwiążemy sobie tak dla porządku tą wersję iloczynową. Przepiszę ją tutaj. X do trzeciej, x kwadrat minus 3x dodać 9, to ma się równać 0. To jest nasze a, które ma być 0, czyli x plus 3 równa się 0, czyli x równa się minus 3. To jest pierwszy x, który zeruje ten wielomian, a to jest nasze b. b ma się równać 0, no to wypisujmy x kwadrat minus 3x dodać 9 równa się 0. Policzyłem deltę, no i tutaj delta wychodzi równa minus 27, czyli jest mniejsza od 0. To nie ma rozwiązań, czyli ten wielomian kwadratowy, o ten tutaj, nie ma rozwiązań. Więc jedynie x równe minus 3 zeruje tą postać iloczynową, więc ostatecznym rozwiązaniem całego tego wielomianu są takie xy, które należą do zbioru jednoelementowego składającego się z minus trójki. Zróbmy jeszcze jeden przykład dla utrwalenia. Oto drugi przykład. On wygląda dosyć strasznie, można powiedzieć, ale widać, że ten zapis to wygląda jak ten zapis w tym oto wzorze skróconego mnożenia. No niestety wzory skróconego mnożenia trzeba znać. Tutaj nie ma drogi na skróty. Zatem odpowiednikiem a do trzeciej jest x do trzeciej, a więc a to jest x. b do trzeciej to jest 8, a więc b to jest 2, no bo 2 do trzeciej to jest 8. Więc możemy teraz zastosować sobie tą czerwoną wersję, żeby przejść z zielonej, bo zieloną to my już mamy, prawda? To jest nasza zielona wersja. Teraz mamy przejść na czerwoną, no to przejdźmy. Ma być a plus b do trzeciej, no to wypisuję a to jest x, b to jest 2 i to jest do trzeciej. I mamy postać iloczynową, bo na Boga x plus 2, x plus 2 do trzeciej to jest nic innego jak x plus 2 razy x plus 2 razy x plus 2. To każdy wie, ale na wszelki wypadek rozpisałem. No i to ma się ostatecznie równać 0, czyli mamy x plus 2 równa się 0, czyli x równa się minus 2. I to jest nasze rozwiązanie. Notabene można powiedzieć, że to jest a, to jest b, to jest c, czyli a razy b razy c równa się 0. To jest ten iloczyn tych naszych składników, iloczyn tych wielomianów. Ale ostatecznie, ponieważ one są takie same, no to x minus 2 jest tym x-em, który zeruje. Zeruje każdy z tych trzech, to jest tak zwany pierwiastek wielokrotny. Ale nie wiem nawet, czy u Ciebie w Twoim podręczniku to pojęcie się pojawiło. W każdym razie ostatecznie, jak nie, to nie. Po prostu naszym rozwiązaniem jest x, który należy do jednoelementowego zbioru równego minus 2. Po raz kolejny przydał nam się wzór skróconego mnożenia. No więc te wzory skróconego mnożenia trzeba mieć pod ręką. Więcej przykładów w moim poprzednim filmie, gdzie uczę wyłączania wspólnego czynnika przed nawias i innych metod zamiany na postać iloczynową. A teraz jeszcze jest jedna metoda zamiany na postać iloczynową i teraz właśnie będę mówił o niej. I oto trzecia metoda zamiany na postać iloczynową, to jest tak zwane grupowanie wyrazów. Na czym ono polega? 3 kroki się tutaj wykonuje. Krok pierwszy. Mamy wielomian i pogrupuj wyrazy wielomianu, czyli podziel to na pary. Jeżeli mam 4, no to oczywiście będą 2 pary, gdyby było 6, to 6 i tak dalej. Jedziemy sobie. X do trzeciej. Tu mamy pierwszą parę, no i druga para. Krok drugi. Z każdej z grup, czyli z każdego nawiasu wyciągnij wspólny czynnik przed nawias. No to patrzymy w pierwszym nawiasie, co mogę wyciągnąć. X do kwadratu wyciągam i w nawiasie zostaje mi x dodać 2. A w drugim co mogę wyciągnąć? Trójkę. I zostaje mi też x dodać 2. I teraz krok trzeci. Jeżeli po wyciągnięciu wspólnych czynników pojawią się identyczne nawiasy, a nam się tutaj pojawiło, zobacz.
to i to jest identyczny nawias, prawda? To wyciągnij ten nawias przed nawias. Jakkolwiek by to dziwnie nie brzmiało, to chodzi o to, że na początku wypisuję właśnie to x dodać 2 razy. Teraz to, co zostało, czyli x do kwadratu dodać trójka. O, proszę bardzo, i mam już postać iloczynową. I dalej postępuję zgodnie z procedurą, którą doskonale znamy. Tyle, że tutaj niestety ta metoda, czyli grupowanie, ona wymaga odrobiny wprawy, bo te 3 kroki, które tutaj wypisałem, one ładnie wyglądają, ale nie zawsze są wykonywalne. Te dwie pozostałe metody, o których mówiłem, one zawsze zadziałają, jeżeli oczywiście sytuacja jest do tego odpowiednia. Natomiast tutaj to już jest pewnego rodzaju sztuka. Grupowanie jest to pewnego rodzaju sztuka. No ale teraz już, skoro otrzymałem tą postać iloczynową, to wypadałoby ją rozwiązać. No to ją rozwiążę. Wypiszę ją teraz już w drugim kolorze, tym roboczym, kiedy mam już postać iloczynową i rozwiążę je elegancko, żeby nie zostawiać tej postaci takiej nierozwiązanej, czyli mamy, to jest nasze a, to jest nasze b, a równe 0, czyli x plus 2 równe 0, czyli x równe minus 2. To jest pierwszy pierwiastek lub b równe 0, czyli x do kwadratu plus 3 równe 0. Przenoszę na drugą stronę i mam minus 3. No to uwaga, nie ma rozwiązania. Bo jakąkolwiek liczbę podnosimy do kwadratu, to ona musi być większa od 0, a tutaj mamy minus 3, więc tutaj nie ma rozwiązania. Tu jest brak pierwiastków, a więc ostatecznie mamy tylko jeden pierwiastek, a więc rozwiązaniem tego wielomianu, który przekształciliśmy do tej oto postaci iloczynowej, jest x należący do jednoelementowego zbioru składającego się z minus 2. Jeszcze jeden przykład, jak zwykle do utrwalenia. No to mamy drugi przykład, no i wykonuję krok pierwszy, czyli pogrupuj wyrazy wielomianu. No to sobie przepisuję. 2x do trzeciej minus 4x do kwadratu, pierwsza grupa. I teraz druga grupa, dodać minus x, dodać 2. Krok drugi, z każdej grupy wyciągnij wspólny czynnik przed nawias, no to wyciągam, z pierwszego sobie wyciągnę 2x do kwadratu, x minus 2, z drugiego wyciągnę po prostu, minus 1 i zostanie mi x minus 2. No i krok trzeci, jeżeli po wyciągnięciu mamy identyczne nawiasy, tak jest, a mamy to x minus 2, no to wyciągnij je na początek, x minus 2, razy i to, co zostało, czyli 2x kwadrat minus 1. I już mamy postać iloczynową. I teraz tylko trzeba rozwiązać tą postać iloczynową, no to rozwiązujemy ją. To znowu przepiszę na czarno, czyli x minus 2, bo to już jest ta druga faza, kiedy mamy postać iloczynową i szukamy pierwiastków tej postaci iloczynowej. To jest nasze a, czyli a równe 0, czyli x minus 2 równe 0, czyli x równe 2. To jest pierwszy pierwiastek. To jest nasze b, czyli b równe 0, czyli 2x do kwadratu minus 1 musi być równe 0, czyli 2x do kwadratu, jedynką jadę na prawo, ma być równe 1. Dzielę obie strony przez 2, czyli mamy x do kwadratu równe 1/2. Liczę pierwiastek, czyli mam x. I teraz, ponieważ x do kwadratu, to teraz jak zrobię z tego pierwiastek, to tu może być zarówno dodatni, jak i ujemny, czyli mamy w jednym wypadku, to jest pierwsza wersja, pierwiastek z jednej i drugiej, lub x minus pierwiastek z jednej i drugiej. Jak sobie podniesiesz do kwadratu to oraz to zawsze dostaniesz jedną drugą. To taka przypominajka z pierwiastkowania i potęgowania. To są nasze xy, można by jeszcze je ładniej zapisać. Można zostawić już w tej postaci, czyli mamy już 3 pierwiastki, ale czasami nauczyciel woli, żeby to jeszcze przekształcić, to można przekształcić do postaci pierwiastek z 2 przez 2, czyli lub
x równe minus pierwiastek z 2 przez 2. Ale jedna i druga wersja jest tym samym. Czyli ostatecznie nasze pierwiastki całej tej postaci iloczynowej, czyli de facto tego wielomianu, należą do zbioru. Minus pierwiastek z 2 przez 2, tą ładniejszą formę, jak widzisz, przepisuję. Dalej pierwiastek z 2 przez 2, jak zwykle od najmniejszej liczby i ostatni pierwiastek to jest 2. To jest nasze rozwiązanie, ten trójelementowy zbiór. No i tym razem to już koniec. To była trzecia metoda, która pozwala nam zamieniać wielomian na postać iloczynową. Jest jeszcze jedna metoda, o której wspomniałem na samym początku, to jest tak zwane podstawianie. I teraz na tym się skupię. I oto ostatnia z metod. Tym razem nie będziemy dążyli do otrzymania z wielomianu postaci iloczynowej. Tu mamy, proszę bardzo, jakiś wielomian czwartego stopnia, jak widzisz. Tylko będziemy się zastanawiali, czy on jest w takiej postaci, którą możemy sprowadzić do postaci równania kwadratowego. Jak to się robi? Przez podstawienie. Popatrz, jak to zrobimy. Otóż wymyślam sobie nową zmienną, nazwę ją t. I powiem, że t to jest x kwadrat. I teraz przekształcę to nasze wyjściowe równanie, podstawiając za x kwadrat t, czyli co otrzymuję? X do czwartej to będzie t do kwadratu. Minus 5x kwadrat, czyli 5t, no i wyraz wolny plus 4. I otrzymałem równanie kwadratowe, które za chwilę rozwiążę. Tylko rozwiązując to równanie kwadratowe, muszę pamiętać o jednej rzeczy, że skoro wykonałem tego rodzaju podstawienie, to konsekwencje są takie. X kwadrat zawsze jest większe od zera, prawda? A zatem nasze t też musi być większe od zera. Jak będę rozwiązywał o te równanie kwadratowe, to będą mnie interesowały tylko te rozwiązania, czyli takie t, które będą większe od zera. Jeżeli otrzymam jakieś mniejsze od zera, to nie będę brał go pod uwagę. No dobra, ale zabieram się teraz za to otrzymane równanie kwadratowe i je rozwiązuję. No tradycyjnymi metodami oczywiście. Liczę sobie deltę, czyli b kwadrat minus 4ac. Jak policzymy tutaj deltę, może wypiszę to już porządnie, tak zgodnie ze sztuką, od początku. W tym równaniu kwadratowym mamy tak. A równe 1, b równe minus 5, c równe 4. Zatem delta, czyli b kwadrat minus 4ac to jest minus 5 do kwadratu minus 4 razy a 1 razy 4. Otrzymuję 25 minus 16, czyli 9. Delta większa od zera, więc będą tutaj dwa rozwiązania. Oznaczę je T1. T1 jak policzymy, czyli minus b minus pierwiastek z delty przez 2a, to mi wyjdzie 1. Jak policzysz T2, to ci wyjdzie 4. Już pozwolisz tutaj, nie będę tego rozpisywał, to już tyle razy było robione. Ok, czyli mam takie T1 i T2. Jedynka i czwórka. Co dalej? No to teraz, oj, za daleko pojechałem, przepraszam. To teraz sobie przypominam o tym moim podstawieniu, prawda? Czyli mamy tak. X kwadrat równa się t, a pierwsze t to było 1. Czyli x kwadrat równa się 1. Czyli x równa się pierwiastek z jedynki lub x równa się minus pierwiastek z jedynki. Teraz biorę pod uwagę drugie t, które otrzymałem, czyli x kwadrat równa się t, w tym wypadku 4 rozpiszę, równa się t, czyli 4. Czyli x kwadrat równa się 4. Czyli x równa się pierwiastek z 4, czyli x to jest albo 2 lub x równa się minus 2. Pierwsze, drugie, tu jest znaczek lub x równe 2 lub x równe minus 2. I to są 4 pierwiastki tego wyjściowego równania kwadratowego. Czyli to wyjściowe równanie kwadratowe ma następujące pierwiastki. Od najmniejszego wypisuję minus 2, minus 1, 1 i 2. Jeszcze jeden przykład, gdzie znów zastosujemy podstawienie tak dla utrwalenia, jak zwykle. No i ostatni przykład, jakie tu podstawienie zrobię, mianowicie t równe x do czwartej. No i znowu tutaj
x do czwartej jest większe od zera, równe 0, zatem będą nas znowu interesowały tylko takie te, które są większe, równe od zera. Ok, robię to podstawienie, zatem przekształcam to wyjściowe, podstawiając za t x do czwartej. Więc mam t kwadrat minus 3t, no minus 4 równe 0. Mamy równanie kwadratowe, gdzie liczymy sobie deltę. Delta mi wyszła 25. Jest większa od zera, więc mamy dwa rozwiązania. T1 wyszło mi minus 1, T2 wyszło mi 4. I teraz uwaga, to rozwiązanie odrzucamy, bo z tego wstępnego założenia wynikającego z podstawienia wynika, że nas interesują tylko te, które są większe, równe od zera. Zatem to rozwiązanie odrzucamy. No bo nie jest większe, równe od zera. Interesuje nas tylko o to rozwiązanie. I to rozwiązanie zatem podstawiamy w to miejsce, czyli mamy x do czwartej równe t równe 4, czyli x do czwartej równe 4 i teraz sobie to rozpiszemy. X do czwartej to jest nic innego jak pierwiastek kwadratowy z pierwiastka kwadratowego z 4, czyli x równa się, no pierwiastek z 4 to jest 2, czyli pierwiastek z 2. Lub, od razu to można tutaj wypisywać, lub x równa się minus ten pierwiastek z 4, czyli lub x równa się minus pierwiastek z 2. I to jest pierwsze, to jest drugie rozwiązanie naszego tego wyjściowego wielomianu, czyli nasz wyjściowy wielomian, jego pierwiastkami, czy jak to woli, rozwiązaniami, to są takie xy, które należą do dwuelementowego zbioru. Pierwszym elementem jest minus pierwiastek z 2, a drugim pierwiastek z 2. Rozwiązaliśmy ostatni przykład, no i to jest koniec tej lekcji.